Szczęść Boże, witajcie w nowej serii Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, serii Zdolni. To jest taka seria, w której chcemy w rześki, świeży sposób Was inspirować spotkaniami z ludźmi, którzy mają intrygujące historie, ludźmi, którzy tworzą intrygujące, piękne, ciekawe rzeczy i chcemy, żebyśmy spojrzeli wspólnie na to, co tych ludzi fascynuje, a że jesteśmy dominikańskim ośrodkiem liturgicznym i pewnie wielu z Was kojarzy nas z produktem pod tytułem Niepojęta Trójco, śpiewnik liturgiczny. Dzisiaj na początek tej całej opowieści bardzo chciałem zaprosić kogoś, kto od początku, a może nawet jeszcze przed początkiem był w naszym dominikańskim liturgicznym ruchu odnowy obecny. I dzisiaj po 30 latach znów jest częścią Dolu. Ojciec Mirosław Pilśniak, witamy w naszym studio. Dzięki, Mirku, że jesteś, choć trochę nie masz wyjścia, bo jesteś częścią Dolu po tych 30 latach. Sobie może w ogóle powiedz, skąd ci się wzięło to, że śpiewasz, że muzyka, że pisanie muzyki? Bardzo fajnie mnie przedstawiłeś, że jestem najstarszym żyjącym z tego ruchu. Muzyka. Najwcześniejsze jakieś epizody muzyczne, jakie pamiętam w swoim życiu, to było to, że dom moich rodziców miał taki ogród. Za płotem tego ogrodu była taki barak zwany remizą, w której ćwiczyła orkiestra strażacka. No, piękne. I najfajniej było przez lato, kiedy orkiestra wychodziła z tego baraku, bo podejrzewam, że w baraku było strasznie gorąco, i siadali sobie na trawie przed barakiem i ja tam spędzałem na płocie, patrząc na tą orkiestrę, no w zasadzie całe te próby, jak oni tam ćwiczyli, mnie strasznie to fascynowało. To były takie... W sumie tak naprawdę to muzyka znalazła Ciebie. No, to było takie moje Mosinie pod Poznaniem, tak? Najwcześniejsze wspomnienie jakichś moich fascynacji z muzyką. Ale na studiach robiłeś trochę inne rzeczy, nie? Bo przed zakonem... Potem miałem taką historię, że przez całą podstawówkę uczyłem się gry na akordeonie. I no to ja wtedy tak jakby muzyki za bardzo... Myślę, że tak jak dzisiaj o tym myślę, czy wspominam, to za bardzo tej muzyki, taką jaką wtedy grałem, nie rozumiałem, ale ponieważ myślę, że nie rozróżniałem czegoś takiego jak jakaś dynamika, jakaś tam uczucia, które się z muzyką gdzieś tam kojarzą, coś, że można w ten sposób wyrazić, tylko bardziej to było granie, umiejętność gry na instrumencie, chociaż znowu to, co mnie rzeczywiście bardzo wciągnęło i co bardzo, bardzo lubiłem, to grę w orkiestrze akordeonowej. To było coś naprawdę, to jest moc ogromna. Moc i takie możliwości, to, że to daje taką niesamowitą gamę różnych dźwięków współbrzmiących, to było coś. No więc to są takie najwcześniejsze moje wspomnienia spotkania z muzyką. Powiedz, dominikanów spotkałeś kiedy? W szkole średniej czy jakoś później? Osobiście myślę, że parę razy byłem w szkole średniej, uczyłem się w Poznaniu. Parę razy byłem na słynnej 17 Jana Góry. Ona już była wtedy taką w ogóle legendą, że w ogóle coś takiego istnieje, jak jakaś msza, na której ludzie śpiewają no właśnie, wielogłosowo. Co śpiewali u Jana Góry wtedy? Wtedy się śpiewało Tezę. I to jest rok? Lata? Dla mnie to był rok do 78, więc podejrzewam gdzieś tam, powiedzmy 75, 78. Wtedy może parę razy mi się udało na tą 17 wybrać, ponieważ nie mieszkałem w Poznaniu, więc taka wyprawa w niedzielę specjalnie do kościoła, to wtedy to nie było coś takiego, co mnie pasjonowało, ale... No właśnie, jakie miałeś takie, nie wiem, emocje, odczucia ale z tych 17? To było niezwykłe i to, co pamiętam z tej 17, no to taki urok Jana Góry, jego taką no nie wiem, chłopięcą
może taki chłopięcy entuzjazm, który miał. Ale to, co rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie, zapamiętałem z tamtego czasu, to, że przed mszą ksiądz wychodził i chodził po kościele i naganiał do wspólnego śpiewu, tak bym powiedział. Czyli taka próba... Czyli tak długo ćwiczył z ludźmi, aż coś zabrzmiało. I to były właśnie kanony z Taizé. Tak, to były kanony z Taizé. One Czyli coś wtedy łatwego były... do śpiewania, bo to się powtarza jak gdyby wielokrotnie, więc to nie jest bardzo skomplikowana muzyczna fraza. Jak ktoś to zna, to się wydaje łatwe. Jak to usłyszałem pierwszy raz, wydawało mi się, że to jest jakiś cud, że nagle taka zbieranina, jaką jest ta grupa tych uczestników mszy, to była w gruncie rzeczy sama młodzież, nagle śpiewa jakąś wielogłosową pieśń i to rzeczywiście brzmi i to jest, to były takie zupełne początki. Myślę, że w Polsce też... Nikt tak nie robił chyba wtedy, prawda? Myślę, że nikt tego nie robił. Może jeszcze jakiś jeden ośrodek, tam coś jakoś się mówiło, że gdzieś w Katowicach też jakiś ksiądz też czasami do Taizé jeździ. No i tyle. To był absolutny początek kontaktu w ogóle z taką muzyką, powiedzmy francuską, czy jakąś taką adaptacją francuskiej muzyki tu w Polsce. No właśnie, bo o tym dzisiaj też troszkę więcej będzie, dlatego że pewnie wielu z tych, którzy nas oglądają, tak trochę jakby już jest oswojona z tym, że u dominikanów śpiewa się na głosy, że przewijają się tam francuskie nazwy, nazwiska, tak jak André Guz, jak Taizé, ale no właśnie trochę też chronologicznie opowiemy, skąd to wszystko się wzięło, więc lata 70. mówisz, tak naprawdę dopiero to gdzieś powoli przez Poznań, może przez Katowice wchodzi, a inne klasztory, inne dominikańskie duszpasterstwa... Te lata to jest taki moment, kiedy kończy się taka epoka big beatu w kościołach. Tak. Moment taki był, to jest właśnie koniec lat 60., początek 70., kiedy w kościołach zaczęto, to też trochę na fali odnowy soborowej, zaczęto robić coś takiego jak takiego prawa mszy w wersji takiej zupełnie współczesnej muzyki. Tą współczesną muzyką były właśnie msze big beatowe i do dzisiaj jeszcze niektórzy nie wiedzą, że to jest z tamtego czasu. Istnieje takie coś, taka msza Katarzyny Gertner. Panie, zmiłuj się To było do zagrania na gitarze elektrycznej, z perkusją w kościele. Coś takiego też, właśnie coś takiego było w naszym duszpasterstwie akademickim w tym czasie. Takie właśnie próby grania w takiej wersji muzycznej. To było wiadomo, że to było wiadomo, że to jest taki nurt, który może trafić tylko do młodzieży. Czasami jakieś starsze panie oczywiście się w tym odnajdywały, ale poza tymi starszymi paniami nikomu to się nie podobało. To znaczy, że nawet, że one tak się tym pasjonują, bo to było wiadomo, że to nie jest muzyka, która ma do nich trafić. To była muzyka, która miała jakoś zachęcić taką, powiedzmy, starszą młodzież do jakiegoś bardziej czynnego uczestniczenia w liturgii. Niestety, miałeś poczucie, że to się sprawdziło? Nie, ta muzyka big beatowa i ta msza big beatowa i później takie, powiedzmy, po tych, jak już ten zespół w tym znaczeniu takiego w ogóle mocnego uderzenia się z kościoła wyprowadził, ale została gitara i śpiew, to wszystko robiło wrażenie jakiejś prowizorki. To było coś takiego, co można było na jakimś wyjeździe w lesie w sumie wykorzystać, ale to nie było coś, co mogło się na dłużej zakorzenić w Kościele. Jestem przekonany, że to dokładnie tak, jak się to potoczyło, że to tak trochę pojawiło się i zniknęło. To dzisiaj w postaci jakichś takich pieśni tak zwanych uwielbieniowych funkcjonuje do dzisiaj w Kościele, chociaż ma wielki taki brak, że bardzo łatwo, jeżeli wychodzi jakiś zespół, który jest dobrze przećwiczony i ma jakiś tam repertuar tych pieśni,
do dyspozycji, że bardzo łatwo się z takiego czegoś robi koncert, nie? Że wszyscy sobie słuchają, a oni grają dla ludzi. No i chyba też emocje, które to wywołuje, znaczy to są mocne emocje, to potraficie ponieść, w niektórych środowiskach pociągnąć, ale... to działa w ten sposób, że się ludzie jednak w to aktywnie włączają, więc to, No tak. to ma swoje miejsce, ale myślę, że to nie za bardzo jest forma, która jest formą adekwatną do liturgii. No właśnie, więc twoje doświadczenie z Janem Górą, z Poznaniem, tezę, czyli takie śpiewanie właśnie wokalne, czterogłos, a cappella. Co się z tym działo dalej? Rozumiem, że to się rozwijało w Poznaniu, w środowisku. Tak, Poznań wtedy był, klasztor poznański był wtedy znany z tego, że on właśnie pielęgnuje tego typu muzykę i wtedy chyba nie wychodziliśmy daleko dalej poza pieśni z teze, czasami tłumaczenia tych pieśni z teze. Było w Poznaniu takie małe środowisko, kilka osób, Sykulski na przykład, Jacek, który komponował trochę na kanwie tego. kanwie właśnie tych schematów pieśni z teze. Właśnie ja z teze też trochę rozróżniałem autorów. Jacques Berthier dla mnie jest jednak to niesamowita postać z tego nurtu tej muzyki, że jednak jego kanony, jego pieśni, one były jakieś inne niż pozostałe, więc przyznaję, że to było coś, co zacząłem rozróżniać. Wzorcowy tezę. Myślę, jest że tak. organistą z wykształcenia, z tego co wiem, i może jakoś gdzieś No to myślenie harmoniczne jakoś tak on miał. jest naprawdę dobrym kompozytorem. Tak. Wie, co robi. I Jacek Sykulski, potem Jan Góra w jakiś sposób tam zdobył trochę nut z Andreguza, czyli od dominikanów francuskich. To było coś innego niż teze, bo teze to jest ta wspólnota ekumeniczna, gdzie tam właśnie głównie te kanony, czasami z pieśnią śpiewaną przez solistę się śpiewa, a Andregus bardziej pieśni w formie refren, zwrotki, takie wielogłosowe formy, które też są łatwe do nauczenia we wspólnocie liturgicznej, ale są jakby inną formą muzyczną, nie? I też chyba u Guza widzisz więcej wpływu Bizancjum, czy może jakichś takich wschodnich klimatów, tak? W miarę jak zacząłem poznawać Guza, zobaczyłem, że on robi taki najczęściej. Myślę, że część tej muzyki Andreguza, czy w ogóle tej muzyki czy liturgii opracowane przez niego, ona funkcjonuje na takiej zasadzie, że on znajduje jakieś naprawdę ciekawe utwory muzyczne z przeróżnych tradycji, właśnie z Bizancjum, ale też z renesansu. Wycina jakiś cytat z tego, muzyczny, z tego takiego naprawdę dobrej kompozycji i na podstawie tego cytatu na przykład tworzy refren i z motywów tego refrenu też dzieląc na takie dłuższe frazy tworzy zwrotki, czyli on robi też taką pracę, powiedzmy, rzemieślniczą, posługując się troszeczkę gotowymi kompozycjami, gdzieś właśnie zaczerpniętymi i ze wschodu, i z europejskiego renesansu. I u Guza to już tak trochę skacze na może współczesne klimaty, które w naszych śpiewnikach, nie pamiętam, Trójco, można znaleźć. U Guza tekst jest niezwykły, że bardzo często tak myślę w porównaniu na przykład może z takimi tradycyjnymi polskimi pobożnymi pieśniami. Mam wrażenie, że on rzeczywiście ma taki zmysł pewnej głębi, że tam jest dużo chyba tekstu takiego biblijnego, ale też jakieś patrystyczne obrazy, dużo jest takich właśnie, no taki miąższ jest, nie? Że tam jest taka treść inspirująca, nie? To... Pod względem treści, to jakby nawet gdyby wziąć śpiewnik, no ten chyba najbardziej popularny liturgiczny śpiewnik, który wszędzie w całej Polsce się znajdzie, Siedleckiego, to opracowanie, zbiór pieśni kościelnych. Gdybyśmy tak poszukali naprawdę dobrych teologicznych tekstów,
to jest no, straszna taka nędza. Jest mnóstwo takich ckliwych pieśni, jakichś takich tłumaczeń, mam wrażenie, że gdzieś z XIX-wiecznej pobożności strasznie, właśnie myślę, że dobrym przykładem, ja nie chciałbym obrażać nikogo, ale piękną taką pieśnią, którą każdy od dziecka zna, Chwalcie łąki umajone, dopiero w trzeciej zwrotce wiadomo, że to chodzi o Maryję. A wcześniej właśnie są jakieś bardzo opisy kwiatów, pól, łąk i czegoś tam jeszcze. Właśnie niezwykle sentymentalne. Takich prawdziwie pieśni, w które niosą jakąś teologiczną treść, no to niestety w tym śpiewniku znajdzie się no, kilkadziesiąt na kilkaset, które tam się znajdują. Więc w porównaniu do tego, to co mamy u André Guza, czyli jego liturgia to jest no, nieprawdopodobna praca. To znaczy, gdyby sobie wyobrazić wszystkie święta liturgiczne w ciągu całego cyklu tego 3-letniego, na niedzielę i na dni powszednie, na święta te stałe i na święta o tych zmiennych datach, no to się znajdzie jakby do każdego tego dnia w ciągu tego cyklu 3-letniego kompletną liturgię godzin i liturgię Eucharystii. Plus jakieś takie ekstra rzeczy do jakichś form paraliturgicznych. No to jest nieprawdopodobna praca, którą on zrobił i tam oczywiście część tej takiej całej jego pracy to są na przykład opracowanie liturgii godzin, czyli śpiewania psalmów z antyfonami, czyli refren, zwrotki, bo takim schematem on się tam głównie posługuje, ale zarazem mamy no, kopalnię dobrych tekstów teologicznych. Oprócz tego właśnie wszystkie pieśni i ze Starego i z Nowego Testamentu w przeróżnych wariantach też muzycznych też tam znajdziemy. Znajdziemy genialne teksty ojców Kościoła, przepiękne, dla mnie takie najpierwsze fascynacje, no to była jednak poezja Efrema, tego diakona. Efrem Syryjczyk. No nieprawdopodobnie tak piękne teksty i takie mądre teologicznie, właśnie niosące samą treść na każde, jakby do każdego tematu teologicznego, tam się znajdzie jakby traktacik, który dotyka jakiejś takiej twardej bardzo prawdy wiary. No więc pod tym względem André Guz, wyciągając to w ogóle na jaw, on tak jakby odsłonił patrystykę od strony takiej właśnie, przeniósł ją do liturgii. To jest naprawdę, no, powiedzmy, zrobił coś niezwykle ważnego dla Kościoła. No ale to jest właśnie francuski dominikanin André Guz, jego wspólnota, którą założył Sylvanès, prawda? Ale to się dzieje we Francji w latach 70., 80. Jak to się stało, że w tej chwili praktycznie wszystkie dominikańskie parafie i klasztory śpiewają te rzeczy? Opowiedz trochę o tych przenosinach idei francuskich. No właśnie, czy to jest tylko takie tłumaczenie czegoś, co zrobili Francuzi? Co tutaj się działo w Krakowie? Bo to chyba jednak Kraków jest taki kluczowy, nie Poznań. To, co zrobili Francuzi, było naprawdę bardzo ważną inspiracją. Ponieważ jakby było się do czego odwołać. Ktoś coś takiego robi i to działa, i to służy jakoś w liturgii, nie? Że to daje pewną, to jeszcze jakby patrząc tak może na kontekst właśnie francuskiego kościoła, dlatego jest inny, ponieważ odnowa soborowa w zachodniej Europie powędrowała na przeróżne meandry, też na manowce, czyli też na zupełnie sprowadzenie liturgii Kościoła do spotkania towarzyskiego, wręcz do pozbycia się teologicznej treści liturgii na rzecz spotkania towarzyskiego. André Guz znowu jakby ukierunkował tą całą historię w taką stronę, że jednak liturgia ma pozostać liturgią, ma pozostać jakby zanurzona w prawdy wiary, w spotkania jednak sakramentalne, nie? No więc on nadając tej formie muzycznej taki kierunek,
On jakby zrobił coś takiego, jakby ukierunkował też, można powiedzieć, odnowę we Francji. Ona później jeszcze poszła w wielu innych kierunkach, te ruchy charyzmatyczne, wspólnoty, tak zwane nowe wspólnoty, zakony, nowe zakony. One jeszcze tam rozwinęły jakby swoje formy muzyczne, ale w gruncie rzeczy nadal odwołując się do mądrych treści, do dobrej muzyki, do takiej muzyki niebanalnej w liturgii. Więc dla nas, ponieważ myśmy jakby, Sobór Watykański mówi się, że u nas się powoli przyjmował. Czyli już było dawno po Soborze, ołtarz został przestawiony do środka kościoła. Ja jeszcze służyłem jako ministrant do mszy po łacinie, która się odprawiała praktycznie po cichu, tylko kawałkami. Jakoś tam ksiądz miał jakieś kilka dialogów z ministrantami właśnie, tak? Właśnie ja byłem, właśnie miał dialogi z ministrantami, ale to się odbywało jakby w takim malusieńkim kręgu przy ołtarzu. Więc przeniesienie ołtarza przodem do ludzi, tak może przodem do ludzi to się tak mówi, bo to w gruncie rzeczy nie na tym cała istota sprawy polega, ale przeniesienie go w inne miejsce, ono jakby zakończyło odnowę soborową na tamtym etapie w Polsce. Od strony muzyki liturgicznej pozostaliśmy na poziomie tych starych śpiewników i tak zwanych tradycyjnych pieśni, które one miały swoje miejsce w łacińskiej liturgii takie, że wtedy, kiedy ksiądz tam zajmował się obrzędami przy ołtarzu, a lud Boży wtedy nie miał nic do roboty, no to wtedy lud Boży śpiewał te pobożne pieśni. Dlatego one są wielozwrotkowe, one mają też jakąś tam dynamikę, prowadzą do jakiejś konkluzji, takiego wezwania modlitewnego. One są jakby modlitwą ludu Bożego. Teraz w liturgii odnowionej po Soborze te pieśni trochę nie mają swojego miejsca, bo one zwykle zdążyliśmy zaśpiewać 2-3 zwrotki. Cała treść tej pieśni, tak jak w chwalcie łąki umajone, zaczyna się w kolejnej. Czwartej, prawda, się zacznie. No. Więc jakby do czego się odwołać. I teraz tutaj u nas w kościele, jak ja tutaj do Krakowa przyszedłem, to było jakby takie nakładały się dwie tradycje. Jedna ta tradycja, powiedzmy wprost, mocno przedsoborowa, czyli porządna liturgia to są porządne, tak zwane tradycyjne pieśni. I tak ma być. Odnowiona liturgia, powiedzmy, tutaj jest miejsce studiów, nas było tutaj bardzo wielu, no to jeżeli już mieliśmy się do czegoś odwołać, to no nie do Big Beatu, no bo on już nie pasował w tym klimacie. Czuliście jednak, wszyscy, że no to, tak, to jakoś wiesz, w gotyckiej bazylice. W gotyku przez zakonników. Franciszkanie mogli sobie pozwolić na to, żeby mieć zespół big beatowy, no ale my nie. Więc my mogliśmy się odwołać jedynie do takiego czegoś, co wtedy już istniało, bo wtedy ruch Światło-Życie miał swoją taką dynamikę ogromną i też jakby on się rozwija wokół odnowy soborowej, czyli wprowadza jakby katechezę dla osób dorosłych, ale też wprowadza tajniki liturgii osób dorosłych. Zaczynają rozróżniać na pieśni pobożne, ale do śpiewania przy ognisku, czy na tak zwanych pogodnych wieczorach, jak to się nazywało, i pieśni, które można użyć w liturgii. I my tutaj, na tym etapie, jak ja przyszedłem do Krakowa, to było w 1983 roku, 4, wtedy, no, jeżeli mieliśmy się do czegoś odwołać, to mogliśmy do tych pieśni ruchu Światło-Życie. Ale one miały też swoje takie mankamenty, one trochę się nadawały do tego, żeby je zaśpiewać z gitarą. Co też jakoś wam estetycznie, no też trochę się estetycznie gryzło. nie pasowało, więc jakby jeżeli można było się odwołać do czegoś, co będzie inspirujące, ożywcze, no to, co pamiętałem jeszcze z Poznania, jeszcze z duszpasterstwa akademickiego, czy od Jana Góry pamiętałem, no to było coś takiego, co miało jakąś taką swoją jakość inną. I wtedy jeszcze podczas studiów, bo jeżeli pytasz o początki, to ponieważ jakby liturgia w kościele nasza, konwentualna, ona jednak miała w sobie ten rys tradycji, tej tak zwanej tradycji, czyli
śpiewnika właśnie te pobożne siedleckiego, pieśni, organy. no to my ten jakby nurt takiej nowej muzyki, tej właśnie gdzieś tam zapożyczonej z Francji, czy komponowanej powiedzmy w duszpasterstwie akademickim w Poznaniu, bo to tak wtedy działało, no to jakby wprowadzaliśmy przez takie nabożeństwa, które od strony treści głównie obmyślał Michał Zioło. To były takie nabożeństwa w różnych takich, powiedzmy, Okresach intencjach, liturgicznych, czy... w różnych, właśnie... Czyli nie tyle noce czuwania... Bardziej jakieś nabożeństwo, na przykład o jedność Kościoła, nabożeństwo za Żydów, jakieś związane z jakimś tam okresem w liturgii, z jakąś inspiracją, ale jakby nabożeństwo organizowane jako taka paraliturgia, do której przygotowywaliśmy treść modlitw, jakąś jakby strukturę tego nabożeństwa, pieśni, które będą użyte. Ja przyznaję, że chyba najważniejsza dla mnie z tamtego czasu, najważniejsze wspomnienie to było nabożeństwo za Żydów, na które żeśmy zaprosili tutaj wspólnotę żydowską. Oni przyszli do kościoła w mocno tradycyjnych strojach. Zasiedli w pierwszych ławkach, taka wiesz, wyraźnie taka wspólnota zorganizowana. Nie bali się tego, że chcecie się za nich modlić? Nie wiem, no jakoś jakimś cudem... Nawrócenia, czy właśnie jakimś czego, cudem, tak? Bo to ja jest trudny temat teologiczny. Wtedy żeśmy zrobili takie, jakby poszukali takich pieśni błagalnych właśnie typu Misericordias Domini, jakoś towarzyszyło jako taka rama do tej modlitwy, ale wtedy takie kluczowa część tego nabożeństwa to były takie 3 lamentacje jeremiaszowe, które z jakimś cudem znalazłem w jakichś nutach z Teze. Chyba one są też przez Jacques'a Berthier napisane w formie takiego dialogu na flet solo i kantora plus taki refren Memento nobis Domine. To było tak piękne, tak przejmujące w ogóle ten długi śpiew solowy z taką dziwną muzyką, brzmiącą bardzo nowocześnie, tak jakby Penderecki by się tutaj nie powstydził tego. Plus to solo na flecie, które taki dawało moment jakiegoś takiego wysłania tej całej modlitwy naprawdę w historię i wszystkie takie ludzkie doświadczenia. Przyznaję, że to było wstrząsające. No właśnie te nabożeństwa tego typu, te I te nabożeństwa, później właśnie Wigilię Zesłanie Ducha Świętego, które robiliśmy ze wspólnotą charyzmatyków tutaj, też tak przemycając różne tam właśnie utwory, które były z tych nabożeństw, takich jakby organizowanych tam jakoś od czasu do czasu. No to jakby ta muzyka zaczęła jakby żyć trochę w jakichś formach w liturgii u nas. To były takie początki. A powiedz, kiedy w ogóle pomyśleliście o tym, że można by taką muzykę wykonywać na mszy konwentualnej? To szło powoli, o tyle, Bo te Wigilie to jest początek lat 80., tak? 83, kiedy przyjechałeś do ja tutaj Krakowa. byłem od 84, no więc zakładam, że 85, 6 powiedzmy. To były te nabożeństwa, może 7, 8. Takim momentem przełomowym, to było bardzo ciekawe, było to, jak Jacek Gałuszka przyszedł do Krakowa, ponieważ on był szkolony muzycznie, potrafił zharmonizować coś, potrafił jednak, no był muzykiem z wykształcenia, więc on tutaj miał mnóstwo umiejętności, które się bardzo przydały. Więc razem z Jackiem Gałuszką zaczęliśmy pracować trochę nad tymi utworami, które można by wykorzystać w czasie tych właśnie takich okoliczności. I wtedy powołaliśmy do życia coś takiego o takiej strasznie infantylnej nazwie, co się nazywało Kółko Śpiewacze.
Okej. Ja przyznaję, że specjalnie nadałem temu, to pewnie ja nadałem temu taką nazwę, bo nie chciałem, żeby jakoś tam rozbujać za bardzo swoje ego przy tej okazji. To znaczy, żeby powiedzieć, że to jest jakaś mała aktywność Takie hobbystyczna, niepozorne, coś tak, bardzo tak na niepozornego. boku. Mhm. To całe kółko nasze no, składało się oczywiście z braci, no i w ramach tych właśnie tej grupy braci, nie wiem, to było nas kilkunastu, no, przygotowywaliśmy niektóre utwory właśnie, które wplataliśmy do liturgii konwentualnej przy jakichś takich okolicznościach, jak coś było. To kółko śpiewacze też miewało takie obozy letnie, gdzie na przykład wyjeżdżaliśmy razem ze sobą na zwyczajne nasze no, zakonne wakacje. Coś takiego istnieje. No i w ramach tych na przykład 2 tygodni, jeżeli ktoś coś potrafił, to robił coś. Ja tam wtedy na przykład tłumaczyłem jakieś pieśni, które znalazłem, podobały mi się na przykład właśnie Andrzej Guza albo jakieś przeróbki, jakieś pieśni z TZ. A Jacek Gałuszka potrafił coś skomponować. Wtedy udało mi się stworzyć coś takiego, co jest chyba najbardziej zaawansowaną moją kompozycją taką muzyczną, czyli Aleksander Messe. Która swoją drogą, taka anegdotka zakonna, ale tytuł Aleksander Messe. Tytuł jest zabawny, ponieważ mistrzem naszym zakonnym, który mówimy po łacinie, mówimy magister, mistrz nasz zakonny miał na imię Aleksander i on kompletnie nie miał słuchu muzycznego, ale do tego stopnia, że w ogóle nie potrafił zaśpiewać niczego nigdy i w ogóle nie rozumiał, nie słyszał muzyki. No więc, ponieważ jednak on był naszym magistrem, a dzięki niemu w ogóle myśmy tam taką działalność taką partyzancką, trochę muzyczną prowadzili, więc jemu zadedykowaliśmy tą mszę. Ci, którzy znają ojca Aleksandra, to oczywiście mają taki dodatkowy moment uśmiechu, haha, ale zdarzyło mi się kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, że ktoś z moich amerykańskich zaprzyjaźnionych Dominikanów trafił na nuty Aleksander Messe i bardzo mu się spodobały. Mówi, słuchaj, skąd ta nazwa? Aleksander, święty Aleksander? Aleksander, kto to jest ten Aleksander? No i był ten moment, kiedy zastanawiałem się, powiedzieć, nie powiedzieć. No właśnie, bo to taka bardzo domowa, krakowska historia z Aleksandrem Hauke. Ale właśnie, ale Aleksander, jeżeli już dotknęliśmy, to jednak właśnie on ma tutaj ogromną zasługę dla naszej historii dominikańskiej. I ta zasługa jego polega na tym, że on po pierwsze, że mało nam przeszkadzał. Dawał nam duże zaufanie, ale nie był podejrzliwy też, taki jakby nie sprawdzał nas. Czyli dawał nam duże pole do działania. I to kółko śpiewacze, właśnie te wszystkie nasze pomysły, jak to tam wykorzystać w praktyce, no to zawdzięczaliśmy właśnie temu jemu zaufaniu, że on nam dawał wolną rękę. I tak można powiedzieć, że z zaplecza tak nawet niezauważalnie kibicował, ponieważ on generalnie robił wrażenie kompletnie nieemocjonalnego, więc nie można było powiedzieć, że się tym pasjonował, bo nikt o tym nie mógł wiedzieć. Ale może jemu zawdzięczamy coś takiego. No właśnie, powiedz jeszcze, czy byli tacy, którym jakoś ta muzyka się nie podobała? Czy w konwencie były jakieś głosy, że to jest może zbyt nowatorskie, dziwne? Czy raczej właśnie byliście wspierani przez wspólnotę w całości? Wiesz co, te utwory, które myśmy tutaj, jakby od których żeśmy zaczynali, one się podobały, ale wydawało się, że to jest zbyt trudne do przeniesienia na jakąś praktykę. Do tego musi być kółko śpiewacze, które ćwiczy 2 godziny w tygodniu przynajmniej, żeby coś tam zaśpiewać w czasie liturgii, że to jest może ciekawe, ale na pewno to się nie przyjmie. Się. No, myślę, że tego typu stanowisko. Ale co do Aleksandra, ponieważ jego żeśmy tutaj przywołali, on ma absolutnie fundamentalną zasługę dla istnienia całego tego ruchu, który nazywamy w ogóle liturgią dominikanów,
czy taką, którą spotykamy w naszych klasztorach, a teraz już na szczęście też nie tylko. Nie tylko w naszych. Właśnie w całej Polsce i nawet poza. Jak już jakby ten cały nasze takie poszukiwania troszeczkę się jakby rozwinęły, że tam tych utworów mieliśmy jakby więcej do dyspozycji. Trochę nawiązałem kontakt wtedy ze scholą, która była w wspólnocie charyzmatycznej, która tutaj była gigantyczna, kilkutysięczna wspólnota, która miała swoją scholę, też miała taką jakby specjalnie uroczystą wersję tej scholi z towarzyszeniem instrumentów. No po prostu też we wspólnocie byli muzycy szkoleni, tak. No więc oni też jakoś w to angażowali. Tam na nocy czuwania ta schola też wykonywała swoje te partie, takie jak są w tych partyturach z TZ czasami. No więc już były takie próby współpracy z nimi. I któregoś roku, no, to było 86, 87, postanowiliśmy, że co by się stało, gdyby w czasie, może jeszcze, żeby tło zarysować, bo to tło jest ciekawe. Fajnie się rozwija. Dobra. Ponieważ jedną z najsmutniejszych części roku liturgicznego było Triduum Paschalne w tamtym czasie. Ale dlatego, że jak tutaj przyjechałem do Krakowa, to połowa kościoła była zamknięta i była w rusztowaniach. Wierni w zasadzie mieścili się w prezbiterium, bracia się mieścili w stallach, ołtarz był przed samą Świętą Trójcą, za balaskami, zwrócony do ludzi, ale ksiądz zwrócony do ludzi, ale za balaskami. To była straszna ciasnota. I liturgia Triduum, no to była taka wersja, powiedzmy, jak w każdej parafii w Polsce, czyli szybko, krótko, prosto, tradycyjnie, bo tak zawsze było. I to było niedosyt, takie, prawda? No to było takie trudne, bo na przykład w kontraście z tymi naszymi nabożeństwami, które robiliśmy od czasu do czasu, z jakimiś nocami czuwania, które były na przykład z charyzmatykami, to ta Triduum, to było tak zgrzebne i tak smutne, że to na mnie, mi zaczęło to udoskwierać. I przyszliśmy z takim minimalnym pomysłem do Aleksandra, właśnie naszego mistrza tego zakonnego, że chcielibyśmy może zrobić taką małą, powiedzmy, nowość w liturgii, żeby zamiast tego egzultetu gregoriańskiego z mszału, który pasował do tej zgrzebnej, tak zwanej tradycyjnej liturgii, nawet odbijał na plus, ale tak naprawdę nie wnosił aż tak dużo, żeby zamiast tego egzultetu gregoriańskiego zaśpiewać egzultet Andregusa, który znałem jeszcze z Poznania, który był w formie kawałki takiego dialogu z całą wspólnotą, śpiewany radośnie i dynamicznie i z tymi dialogiem na głosy, z całą wspólnotą, więc po prostu chcieliśmy taką zrobić malutką światełeczko, wpuścić do tej takiej smutnej liturgii Triduum Paschalnego. I wtedy właśnie Abba Aleksander, jak to o nim mówiliśmy, on z taką właśnie swoją flegmą mówił, ponieważ on pasjonował się wschodem, no to w takiej stylu takiego wschodniego mnicha powiedział: w liturgii ważne, żeby nie mieszać stylów. O. No i tyle nam odpowiedział na nasz postulat, żeby zrobić egzultet Andregusa. No i z tą jego odpowiedzią wyszliśmy. Chyba z Jackiem Gałuszką z nim rozmawialiśmy. No i mówimy, mówi, żeby nie mieszać stylów. No to może
zróbmy wszystko, tak jak ten egzultet Andreguza. No i wtedy zobaczyliśmy, co Pisać, mamy. przygotowywać. Co Mieliście mamy. już tyle No bo już muzyki. trochę było, No trochę tak. już było tych pieśni takich porozrzucanych, które już były, trochę ich było, ale okazało się, że żeby zrobić na przykład Wigilię Paschalną w tym jednym stylu, to tam jeszcze dużo potrzeba do tego dołożyć. Trzeba było mieć psalmy responsoryjne, te z Po każdym liturgii czytaniu Wigilii czytań. Paschalnej, tak. Trzeba było mieć to Alleluja, co jest tam po tym liście świętego Pawła. Trzeba było wielogłosowe Gloria, stałe części mszy świętej. Pozostałe rzeczy już były. No więc zaczęliśmy zbierać z tego, co się dało i trochę taką samą metodą, jak Andregus z Jackiem Gałuszką, żeśmy ślęczeli na jakimiś śpiewnikami z kolei Andreguza i cytaty z Andreguza żeśmy zaczęli jakby adoptować do polskich wersji tekstów i psalmów, wersji, tak. pewne rzeczy tam jakby rozbudowywać, tak żeby jakby wszystkiemu nadać ten jeden taki muzyczny klimat. I to było bardzo stresujące, ale bardzo intensywne, żeśmy z Jackiem Gałuszką siedzieli nad tym Długie noce. długie noce. I, No i takie triduum zrobiliście. no i żeśmy ja byłem wtedy chyba odpowiedzialny w ogóle Całą za skolę, muzykę całą muzykę. w liturgii, więc jakby to było na mojej głowie, więc ja się już specjalnie potem nikomu z tego nie tłumaczyłem, że przygotowujemy taką, właśnie jakby idąc za tą wskazówką, żeby nie mieszać stylów, przygotowujemy muzykę w jednym stylu, do jednej Wigilii Paschalnej. Problem się zaczął, jak nagle w Wielką Sobotę rano w kapitularzu zaczęliśmy próbę scholi z orkiestrą. Bo ta orkiestra, która funkcjonowała w tym ruchu charyzmatycznym, myśmy ich zaprosili do współpracy. Jak zaczęły się trąby i bębny, jakiś śpiew chórowy, to zaczął się trochę w klasztorze niepokój. Co to będzie? O co tu w ogóle chodzi? Że Wielka Sobota to jednak jest wielkie milczenie, a nie żadne trąbienie i próby chórów. Ale już było za późno, już nie dało się tego zmienić. No więc przygotowaliśmy to, to chyba był jeden dzień prób, od rana i potem wieczorem ta Wigilia Paschalna. Ona była takim jakby uderzeniem w całą wspólnotę, że to w ogóle był temat całych świąt w ogóle na długie godziny, bo to rzeczywiście udało się, no niesłychanie to było. To było znakomite, że właśnie rzeczywiście to tworzyło jakąś całość, że to rzeczywiście był jeden styl, było to bardzo żywiołowe. Przed liturgią zrobiłem też próbę z ludźmi w kościele, żeby ich jakoś zaprosić do tego, no, korzystając właśnie z wcześniejszych doświadczeń, jak to się robi. I rzeczywiście to się udało znakomicie. I potem mam takie dwa wspomnienia takie trudnawe z tego. Ponieważ po tej liturgii to ja byłem oszołomiony w ogóle, że tak niesamowicie to się wydarzyło, bo to aż może powiedzieć nie wyszło, no bo to nie chodziło o wykonanie, tylko o wydarzenie, jakim to było w ogóle cała ta Wigilia. I gdzieś na wieczór, chyba w Wielkanoc, przeor mnie poprosił do siebie z Jackiem Gałuszką. Na dywanik. No więc ja przyznaję, że spodziewałem się najgorszego. Tak szczerze, to się spodziewałem, że mnie wywalą z zakonu z tego powodu. Że to było coś, co przekroczyło jakąś taką normę, która Coś była do dopuszczalne. przyjęcia przez tą wspólnotę na tamtym etapie. I tak szedłem do przeora dowiedzieć się co do swojej przyszłości. Ponieważ no, tak sobie wyobrażałem, że tak to właśnie będzie wyglądało.
przeor, który już jest nieżyjący, z którym wtedy tak się nie rozumiałem go za bardzo. On w moich oczach uchodził właśnie jednak za kogoś z innej epoki, ale z kim się później bardzo polubiliśmy. Jak byliśmy razem w klasztorze, jeszcze później w Warszawie, to ja przyznaję, że mieliśmy bardzo bliskie i fajną relację, ale na tamtym etapie ja czułem, że jesteśmy jakoś różnych epok i on tak coś tam opowiadał, on tak nigdy konkretnie nie zajmował stanowiska, ale w końcu wydusił z siebie, że to było naprawdę dobre. To mocne. No więc wtedy usłyszałem dwie odpowiedzi, a nie jedną, tylko jedną, że raczej zostanę w zakonie, co mnie generalnie ucieszyło, a drugą, że to było coś, w jaką stronę warto iść jednak. No wiesz, to jest niesamowite, bo właśnie dla nas 30 lat później te rzeczy już są tak zupełnie naturalne i one są tradycyjne w jakimś znaczeniu, prawda? A to jednak wy stworzyliście zupełnie taki nowy, ale no nie nowy styl, bo jednak czerpiąc i z ojców Kościoła, i z tych dawniejszych tradycji, więc to jest bardzo organiczne, bardzo takie żywe. No i myślę, że reszta jest tradycją. Pewnie na kolejny odcinek byłby materiał i opowieści o tym, co się działo później, ale pora kończyć. Słuchajcie, dolewanie to jest taki motyw, który nam chodził po głowie, żeby dla tych, którzy chcą się więcej dowiedzieć, czyli smakowało im, chcą jeszcze sobie dolać, jak to u nas w Dolu bywa. Słuchajcie, dolać można sobie oglądając, no, herbatka mi nie działa, ale nie szkodzi, film na YouTubie, film pod tytułem Schola. Baranki młode albo Schola. To jest film zrealizowany w roku 90, bodaj pierwszym, przez telewizję krakowską. I ten film można znaleźć, obejrzeć. Niezwykły klimat właśnie tych zmian, tego poszukiwania właściwej formy modlitwy. Mirku, wielkie dzięki za opowieść, za podzielenie się z nami tym, co dla was było takie bardzo właśnie świeże, rześkie i nowe, a dla nas stworzyło też niezwykły świat dominikańskiej liturgii. No i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego.